Owady pożyteczne to prezentacja projektu strony internetowej. Jest to atlas przeznaczony dla dzieci, a jego zadaniem jest przekazanie podstawowych informacji o tych pożytecznych stworzeniach i o tym, jak im zapewnić odpowiednie warunki w naszym ogrodzie. Atlas zaprojektowany jest w przystępny dla użytkownika sposób i zawiera elementy interaktywne. Strona internetowa podzielona jest na 4 działy posiadające odrębne kolory: żółty, zielony, różowy oraz niebieski. Pierwszy dział wprowadza użytkownika w tematykę i wyjaśnia, jak olbrzymie znaczenie w przyrodzie mają owady. Są wśród nich nie tylko szkodniki, ale i owady pożyteczne, drapieżniki i zapylacze. Po kliknięciu w odnośnik przechodzimy do podrozdziału. Dowiadujemy się tutaj, czym są owady i jaki wpływ mają na nie substancje chemiczne, takie jak pestycydy. Pestycydy zarówno zabijają szkodniki, jak i owady pożyteczne. Gdy raz użyjemy chemii, w przyszłości będziemy musieli po nią sięgać ponownie. Dlatego warto sięgać po naturalne środki, jakimi są owady pożyteczne. W prawym górnym rogu znajduje się ikonka książki. Gdy klikniemy, rozwinie nam się pasek. Znajdują się w nim odnośniki do wszystkich podrozdziałów. Obok również mamy fioletowe przyciski, takie jak ściszanie głośności czy informacje o projekcie. Możemy w prosty sposób przeskoczyć do innego działu, klikając w daną ikonkę. Jesteśmy teraz na stronie poświęconej złotookowi. Znajdziemy tutaj informacje o tym owadzie, o jego pożywieniu, budowie oraz dlaczego warto zbudować dla niego domek w naszym ogrodzie. Aby wrócić do poprzedniego podrozdziału, wystarczy nacisnąć wstecz w przeglądarce internetowej. Zaś aby przejść do głównej strony, klikamy w ikonkę domku. W drugim dziale możemy przyjrzeć się owadom zapylającym, do których należą m.in. motyl, czmiel, pszczoła oraz ćma. Aby dowiedzieć się więcej o danym owadzie, klikamy w jego nazwę. Ukaże nam się wtedy szczegółowe informacje i ciekawostki o motylu. W momencie kliknięcia ilustracji owada może on się poruszyć lub odlecieć. Najpopularniejsza wśród owadów zapylających jest pszczoła miodna. Pszczoły miodne mają duże znaczenie gospodarcze, gdyż wytwarzają miód, wosk i kit pszczeli. Przeczytamy tutaj również o specjalnych działaniach miodu. Zniża on ciśnienie krwi, uspokaja i działa nasennie, a jednocześnie pobudza mózg do pracy. Podczas czytania mogą pojawić się kolejne pszczoły, które mogą nam przeszkadzać. Aby je przegonić, musimy przewinąć stronę. Dalej przyjrzymy się budowie tego owada. Oprócz znanej pszczoły miodnej, kwiaty w ogrodzie zapylane są także przez dzikie pszczoły, takie jak murarka ogrodowa. Murarka nie jest agresywna, więc nasza obecność nie będzie jej przeszkadzać, dlatego warto zbudować dla niej domek w naszym ogrodzie. Dowiemy się również o tym, że liczebność pszczół z roku na rok spada z powodu używania pestycydów w rolnictwie. Trzecim już działem są owady drapieżne, które zjadając szkodniki oczyszczają rośliny i pozwalają zachować równowagę w środowisku naturalnym. Najbardziej znanym owadem drapieżnym jest biedronka. Na stronie poświęconej temu owadowi przeczytamy, jakimi szkodnikami się żywi. Nauczymy się również odróżnić poszczególne rodzaje biedronki po ich kropkach i kolorze. Co najważniejsze, dowiemy się, w jaki sposób zaprosić te drapieżne owady do naszego ogrodu. W trakcie przeglądania strony niektóre owady mogą nam uciec, a inne pojawić się. Ciekawym drapieżnikiem jest ważka. Możemy przyjrzeć się dokładnie budowie jego głowy, tułowia oraz odwłoku, w którym znajduje się serce, narządy oddechowe i narządy płciowe. Ważki poruszają się tylko za pomocą skrzydeł, a nogi służą jedynie do spoczynku i polowania. Ich największą zaletą jest zjadanie komarów.
Na zakończenie przyjrzymy się domkom dla owadów, któremu poświęcony jest ostatni 4. dział. Zobaczymy tutaj, jakie narzędzia będą nam potrzebne do stworzenia schronień dla owadów. Oraz krok po kroku dowiemy się, jak je zbudować. Oraz w jakich miejscach je powiesić. Strona została również przygotowana na urządzenia mobilne, ponieważ w obecnych czasach projektowanie stron powinno być dostosowane do wszystkich szerokości ekranu.